Dzień dobry drodzy Państwo, witam Was serdecznie ze słonecznego Tajwanu. Nie ze słonecznej Hiszpanii, ale tak się składa, że jesteśmy na Tajwanie. I dzisiaj będzie temat, który zaczyna relację z tego wyjazdu i temat, który musiał się tutaj pokazać, żebyście mogli zobaczyć tę resztę, ponieważ właśnie dzisiaj zostało zdjęte światowe embargo na nową generację jednej w sumie z całkiem ważnych szos w historii rowerów szosowych ostatnich 30 lat, czyli nowy Giant TCR. 10. generacja Gianta TCR. Mam przyjemność być jednym z 32 dziennikarzy z całego świata, który miał możliwość przetestować ten rower i nagrać go jako jeden z pierwszych na świecie. I dzisiaj właśnie opowiem Wam o wrażeniach z nowym TCR-em w topowej wersji, czyli wersji najbardziej wypasionej, ale też przy okazji parę słów o modelach tańszych, a także po tym materiale będzie o tym rowerze, o Tajwanie, o Giancie znacznie więcej, ale zacznijmy dzisiaj od Gianta TCR. Moi drodzy, Giant TCR to jest rower, którego myślę, że każdej osobie, która jest w kolarstwie szosowym od lat 90. przedstawiać nie trzeba, bo pierwsza generacja tego roweru zrobiła całkiem spore zamieszanie w 90 bodajże 7 roku. Została zbanowana przez UCI. Wtedy ten rower był wykorzystywany przez hiszpański team Once i rower zdaniem UCI był zbyt rewolucyjny, wnosił zbyt dużą przewagę dla zawodników, którzy go używali, więc na pewien czas został ten rower zbanowany przez UCI. Potem było to oprotestowywane i w końcu Światowa Unia Kolarska się zgodziła na to, żeby ten rower był wykorzystywany w wyścigach World Touru, niemniej jednak wtedy ten rower naprawdę wnosił rewolucję. Kolejne generacje, kolejne etapy w rozwoju tej ramy to już nie jest taka rewolucja, to już nie jest to samo i zdecydowanie TCR-y nie były tak ekscytujące, natomiast wśród osób, które znają ten rower, które jeżdżą na tym rowerze, TCR na przykład poprzedniej generacji uchodził za rower piekielnie sztywny, lekki i po prostu dobrze jeżdżący, natomiast absolutnie nie ekscytujący. Panowie z Gianta postanowili w tym roku zrobić ten rower od nowa. I tak naprawdę od nowa nie oznacza wcale żadnej rewolucji, ponieważ już na pierwszy rzut oka, jeżeli znacie poprzedniego TCR-a, to widzicie, że ten rower wizualnie nie różni się jakoś bardzo od swojego poprzednika, natomiast bardzo różni się, jeżeli chodzi o koncepcję jego projektowania i budowę. Po prostu takim azjatyckim trybem myślenia, trochę chyba charakterystycznym dla Tajwańczyków i Japończyków, zdecydowano tutaj o tym, żeby po prostu poprawić to, co się już ma, wykorzystując współczesne technologie, pozbywając się rzeczy, które już nie są potrzebne, a na przykład są pewnego rodzaju reliktami przeszłości, o czym zaraz, i zbudować rower de facto według nowej koncepcji. Z jednej strony rower podobny, rower ten sam, ale koncepcja polega na tym, że uznano w Giancie, że napędy wszyscy mają takie same. Producent roweru nie ma wpływu na to, kto będzie jeździł na rowerze, czy on będzie wysoki, czy niski, czy chudy, czy gruby, ale producent roweru, taki jak Giant, może mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała cała reszta. Bo przypominam, że Giant jest marką, która w swojej fabryce produkuje wszystko i jest w stanie zrobić do roweru wszystko. W zasadzie tylko nić karbonowa jest sprowadzana z Japonii i z tej nici karbonowej już w fabryce Gianta są plecione płaty karbonu, jest produkowany karbon, budowane są ramy, projektowane i budowane z karbonu są koła i w zasadzie wszystko inne. Więc pomysł na ten rower polegał na tym, żeby zaprojektować TCR-a od początku. Od opon, od kół po samą ramę. Czyli żeby wszystkie te elementy współtworzyły całość, którą chcieli uzyskać inżynierowie Gianta. Więc od razu możecie się tutaj zorientować, w przypadku tego roweru mamy nie tylko nowy frameset, ale mamy też nowe koła i nowe opony i o nich za chwilę. Ale co jest najważniejsze, co się najbardziej zmieniło, jeżeli chodzi o samą ramę. Sam rower, który tutaj widzicie, waży 6,4 kg. To jest akurat rozmiar S, to jest wersja Advanced SL, czyli ta najbardziej wypasiona wersja, która ma maszt zamiast sztycy, jest na nowych topowych kołach Cadexa, jest na Durace'ie, jest na w pełni karbonowym kokpicie. Sama rama waży 690 gramów w tej topowej wersji. W tańszych wariantach, czyli Advanced Pro i w zwykłym Advanced, rama jest cięższa, są trochę inne włókna karbonowe, jest zwykła sztyca zamiast masztu, natomiast chociażby widelec, taki niesamowicie filigranowy jak na dzisiejsze standardy, jest taki sam w przypadku każdego TCR-a, czyli od najtańszych wariantów do najdroższych. Widelec akurat jest taki sam. Co więcej, jeżeli chodzi o kontrolę jakości, każdy widelec budowany w fabryce Gianta, czy to jest widelec od Advanceda, czy od Advanced SL, jest
prześwietlany, więc tutaj kontrola jakości, jeżeli chodzi o widelec, jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W ogóle cały rower, sama rama, jego frameset podczas budowy ma 16 punktów kontroli jakości i wszystko dzieje się w jednym zakładzie pracy na Tajwanie, jeżeli chodzi o budowę ramy. Ale co jest najważniejsze, co się zmieniło, jeżeli chodzi o ramę? Do budowy ramy karbonowej w przypadku topowego modelu użyto mniej elementów karbonowych. Generalnie rzecz biorąc jest ich około 10% mniej niż w przypadku poprzedniej wersji i powierzchnia ramy jest o 2% mniejsza niż poprzednik. Skąd te oszczędności? Jak udało się zmniejszyć powierzchnię ramy? Otóż poprzedni TCR dalej miał pewne elementy wywodzące się z czasów, gdzie chociażby wykorzystywano jeszcze hamulce szczękowe. Miał pewne elementy ramy, pewne takie zgrubienia i różne naddatki, które w dzisiejszych czasach przy hamulcach tarczowych, przy integracji już nie są potrzebne. Więc po prostu ich się pozbyto, trochę to ukształtowano pod kątem lepszej aerodynamiki, a przede wszystkim oszczędzono na wadze, a tym samym można było też zyskać na sztywności, dodając gdzieś tego karbonu tam, gdzie był on bardziej potrzebny, czyli przede wszystkim przy dolnej rurze, przy główce, przy okolicach węzła supportu. Więc jest mniej elementów karbonowych, powierzchnia ramy jest mniejsza, ale rama jest lżejsza i ma być sztywniejsza. Tego nie jestem w stanie stwierdzić, zaraz powiem Wam o wrażeniach z jazdy, jak ja ją oceniam, natomiast tak podają panowie z Gianta. Co jest jeszcze ważne? Integracja. Poprzedni TCR już w 2023 roku trochę odstawał od konkurencji faktem, że były tutaj dalej kable na zewnątrz. W nowej wersji kable już są w środku. W przypadku tego roweru mamy też zupełnie nowy kokpit i to też jest ciekawostka, ponieważ Giant tutaj nie postawił na pełną integrację kokpitu. W sensie przewody są schowane w mostku, przewody wchodzą nam do rury sterowej, natomiast nie ma tutaj w pełni zintegrowanego kokpitu. Tutaj dalej postawiono na możliwość normalnej regulacji kierownicy, na dobór własnej kierownicy. Jakbyście mieli ochotę na inną, to można to zrobić, ale przewody są już w tym rowerze schowane. Jednak jeżeli chodzi o aerodynamikę, w Giancie dalej propel to propel ma być aero, ma być zintegrowany, tutaj zostawiono normalny kokpit. W topowym Advanced SL macie maszt zamiast sztycy, czyli też rozwiązanie charakterystyczne dla Gianta i rama. Bardzo duży sloping, charakterystyczny dla TCR-a i bardzo normalna na dzisiejsze czasy rozmiarówka, czyli ja mam 178 cm wzrostu i powinienem jeździć na MC. Dzisiaj wielu producentów szosy idzie w tym samym kierunku, co w przypadku graveli, czyli zaczyna zmieniać rozmiarówkę w takim gravelowo-MTB stylu, przez co przy moim wzroście często jeżdżę na przykład właśnie na S-kach, tak na przykład ma to miejsce w Ridleyu, natomiast TCR to jest dalej stara, dobra szkoła szosowa, więc przy moim wzroście od 175, myślę, że do 180 cm spokojnie polecałbym rozmiar M w przypadku tego roweru. O sprzętu oceniać nie będziemy. Tu jest po prostu Dura-Ace najnowszej generacji, który też na kanale widujecie ostatnio często, bo jest w moim rowerze, więc nie będę go tutaj oceniał. Natomiast same koła są bardzo ciekawe, ponieważ panowie w Giancie stwierdzili, że właśnie zaczną od kół i stworzą koła, które mają pasować do koncepcji tego roweru, czyli lekkiego roweru, do wszystkiego w góry, do kół, które mają być sztywne, które mają być też nowoczesne. Czyli jak łatwo się domyślić, są to koła już tubeless i są to też koła hookless. Czy to lubimy, czy nie, te koła takie są. I są to koła, które celują w ogóle, jeżeli chodzi o konkurencję. Giant tutaj jako benchmark podaje koła Syncrossa i koła Lightweighta, które uważa za najsztywniejsze i najlepsze na rynku. I te koła, zdaniem Gianta, mają być sztywniejsze i mają być szybsze od kół Lightweighta. To są bardzo lekkie koła, ważą poniżej 1300 gramów, są przy tym nowoczesne. I jeżeli o mnie chodzi, to moje spostrzeżenia są takie, że nie są aż tak sztywne jak koła Lightweighta, natomiast jak na koła fabryczne uważam, że są bardzo sztywne, natomiast w porównaniu na przykład z Lightweightem są dużo bardziej dopracowane aerodynamicznie. To jest nowocześniejsze koło, jest mniej podatne na podmuchy boczne wiatru. Trochę tutaj wiało na Tajwanie podczas naszych jazd, więc czuć, że te koła mniej są podatne na boczne podmuchy wiatru, więc jeżeli chodzi o ten aspekt, są bardziej nowoczesne, ale tak sztywne nie są. Mają też pewną różnicę, możecie zwrócić uwagę, że tu są tutaj karbonowe szprychy, które są wpuszczone w takie karbonowe kołnierze na piastach, natomiast szprychy dalej pozwalają na normalną, indywidualną regulację naprężenia, czyli da się te koła dalej normalnie centrować i można to robić indywidualnie, jeżeli chodzi o każdą szprychę. Koła są bardzo szerokie, 22 ponad milimetry szerokości wewnętrznej, jak na szosowe koło, i nowe opony 28 mm, w ogóle też dość ciekawa opona, tak naprawdę ciężko ją było sprawdzić, bo było sucho, przejechałem na tym rowerze około 130 km, więc nie jakoś specjalnie dużo, no w warunkach suchych szybka opona, natomiast nie wiem jak będzie z jej odpornością na przebicia, nie wiem jak się będzie zachowywała w warunkach mokrych. Tutaj warto zwrócić tylko uwagę na to, że jak na lekkie opony, bo one ważą bodajże około 280 gramów sztuka, dalej jest tutaj cienka, bo cienka, ale jednak kevlarowa wkładka antyprzebiciowa. Jak ten rower jeździ? Jeździ jak TCR, czyli to dalej jest po prostu bardzo sztywny, bardzo lekki rower. Jeżeli chodzi o takie benchmarki, rowery, z którymi mogę je porównać z ostatniego czasu, to zdecydowanie Bianchi Specialissima RC. To jest ten sam typ roweru, to jest po prostu bardzo lekki rower w góry, na którym naprawdę można się niesamowicie rozpędzić.
bardzo dobrze reaguje, świetnie skręca, świetnie zjeżdża, jest bardzo reaktywny, wykorzystując to niefajne słowo, natomiast to są bardzo, bardzo subtelne różnice w porównaniu z poprzednikiem. Tak jak Wam mówiłem, najbardziej chyba czuję w przypadku tego roweru koła, bo to są bardzo ciekawe koła. Uważam, że mogą to być jedne z lepszych fabrycznych w ogóle kół w rowerach, bo naprawdę w wielu aspektach nawiązują do takich legendarnych kół, jak na przykład lightweighty, chociaż nie są moim zdaniem aż tak sztywne, więc na pewno jest to po prostu bardzo lekki, bardzo sztywny rower, bardzo charakterystyczny dla Gianta, czyli ten duży sloping, który nie każdemu jednak będzie się podobał. Natomiast jeżeli chodzi o sposób jazdy, tak naprawdę ciężko powiedzieć coś więcej. To po prostu jest bardzo sztywny i bardzo lekki rower, który świetnie skręca i naprawdę coś, co mi się tutaj podobało podczas tego wyjazdu, to jak ten rower się zachowuje na zjazdach i też jak bardzo dobrze przyspiesza. Mieliśmy taką jazdę rozgrzewkową, która była w formie takiego prawie że kryterium ulicznego. Było naprawdę duże tempo, nowy rower i naprawdę dało się wyczuć, z jaką łatwością ten rower przyspiesza, jak fajnie reaguje. I mam wrażenie, że to robi nawet lepiej niż Specialissima, ale to też może być kwestia rozmiaru. To jest SK, która sprawia, że ten rower jeszcze bardziej zyskuje akurat w tych kategoriach. Przy maszcie uważam, że jest też rowerem dość dobrze radzącym sobie z nierównościami. I tutaj właśnie fakt tego, że te koła uważam za troszkę mniej sztywne, ale trochę bardziej komfortowe niż lightweighty w połączeniu z masztem. Mam wrażenie, że całkiem nieźle to pracuje i ogólnie rzecz biorąc na nierównościach nie było jakiejś tragedii. Reasumując, nowy Giant TCR to jest pewnego rodzaju ewolucja, jeżeli chodzi o porównanie z poprzednikiem, natomiast jest to pewnego rodzaju rewolucja, jeżeli chodzi o podejście Gianta do projektowania tego konkretnego roweru i też odwagę Gianta w pochwaleniu się tym, co Giant potrafi. I tak naprawdę ten dzisiejszy materiał jest tylko wstępem do kolejnych filmów, które mogłem tutaj nagrać i które w zasadzie są pewnego rodzaju otwarciem się Gianta na świat, bo po raz pierwszy w historii Giant postanowił pokazać, że nie jest tylko producentem rowerów z Azji, tylko jest jedną z niewielu marek na świecie, która naprawdę sama produkuje rowery, projektuje, produkuje, wymyśla, buduje i sprzedaje. Nie tylko dla siebie. Zresztą, co świetnie było widać przy okazji naszej wizyty w fabryce, film z tej fabryki dopiero zobaczycie. Giant 70% rowerów w fabryce, której buduje 1 000 000 rowerów rocznie, buduje dla siebie, a 30% to rowery dla innych marek. I gdzieś tam mogliśmy też te inne marki leżące w tej fabryce obejrzeć, więc Giant chyba próbuje się otworzyć na świat i mam wrażenie, że ten rower ma być tym pierwszym, który ma być takim otwarciem. W czasach, w których bardzo dużą uwagę jednak przykłada się do historii marki, do wizerunku marki, do ludzi i Giant chce w końcu pokazać, że za TCR-em i za w ogóle Giantem stoją ludzie, którzy mają wiedzę, mają umiejętności i też są z tego roweru dumni. Ja wiem, że to brzmi jak w tym momencie marketingowy bełkot i wcale nie uważam, że ten rower jest idealny, że jest najlepszy. Natomiast zobaczycie w kolejnych materiałach, że ciekawe jest to, co jest za historią powstawania tego roweru i ludzie, których poznaliśmy przy okazji jego powstawania, naprawdę sprawiają wrażenie, jakby ten rower był dla nich czymś więcej niż tylko po prostu kolejnym produktem. Ale to już w kolejnych materiałach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące nowego TCR-a, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. I pamiętajcie o tym, że z tą ramą i z tym rowerem jeszcze się spotkacie w kolejnych materiałach, bo przy okazji wizyty w fabryce zobaczycie cały proces produkcji tego roweru, od nici karbonowej do finalnego montażu. Zobaczycie, jak to wygląda. A przy okazji sobie też pojeździmy na rowerze po Tajwanie i to też będzie w jednym z 3 filmów tego naszego tajwańskiego tryptyku. Póki co Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!